Cześć, ja jestem Zuza, a przed Wami kolejny odcinek z papierowych gierek. Tym razem kontynuujemy Dungeon Hero, tak, dokładnie The Lost Island. Lecimy dalej z naszą przygodą na Zaginionej Wyspie. Tutaj są Pokémony sobie tak ładnie też oddzielą tasiemką. Wracamy do Dungeon Hero. Co tu się działo ostatnio? Żeby sobie przypomnieć. Weszliśmy przez wodospad i okazało się, że za wodospadem są starożytne ruiny. Okej. I z tego, jeżeli dobrze sobie tam kojarzę, to mieliśmy je już, udało się nam przejść, tak, rozejrzeliśmy się za pomocą myśliciela i chyba coś tam jeszcze było, już nie wiem, to dobrze pamiętam. I tutaj wchodzimy już w, słuchajcie, w fabułę dalej. Ja to postaram się już tłumaczyć. Dżungla przełamuje się, przechodzi w coś wyglądające jak ruiny starożytnego miasta. Cywilizacji nie ma, ale budynki zostały, jakieś świątynie, długie budowle, wysokie i na środku na środku tego wszystkiego jest statua elfa. Wyglądająca jak statua elfa, jak elf. Więc wchodzimy w ruiny, pewnie jakieś elfickie ruiny starożytne i rzucamy sobie kostką już taką zwykłą, szóstką, tak? Tak, bo tu byliśmy i lecimy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja przygotowałam sobie takie notesikowe karteczki, żebyśmy mogli sobie tutaj wcześniej spisywać te wyniki. No i dobrze, rzucamy. Co nas teraz spotka? Zaraz zobaczymy. 3. Czyli z ruin przechodzimy do... Mamy trójkę, więc z ruin przechodzimy dokładnie do jakiejś wieży. Taka trochę na wpół przewrócona wieża, czyli w połowie przewrócona wieża. Ja już tutaj zapisuję w naszym dzienniku i ten symbol, jeszcze go nie napotkaliśmy, już wam tłumaczę, to znaczy, że jak uda nam się z sukcesem wyjść z tej historyjki, z tego wydarzenia, dostaniemy również skarb, który dostawaliśmy za pokonanie tych potworów, tak? Więc to nam daje po prostu, to jest takie wydarzenie, które jest jakieś wartościowe rzeczy możemy w trakcie tego zdobyć. No jest to wieża, więc idziemy ją zwiedzać. Żeby być może właśnie jakieś skarby tutaj znaleźć. No wiadomo, ludzka rzecz, takie rzeczy lubić. Okej, dobra. Wodospad już ominęliśmy, już nawet nie słyszymy jego szumu. Dobrze, więc mamy starożytne ruiny z wieżą, która nas zaintrygowała. Być może ma jakieś tam skarby, kryje. Co my będziemy do tego korzystać? Z czego będziemy korzystać? Będziemy korzystać myślę, że z wynalazcy, z racji tego, że tutaj może się przydać, tak? I bierzemy pochodnie. Koniecznie bierzemy pochodnie, no bo tam może być ciemno, nie wiadomo jak tam te warunki w tej wieży, jeżeli chodzi o widoczność, więc tak zrobimy. Tu rzucamy 2 razy D10. Dobra. Czyli tak. To w sumie, warto by zapisać jednak te wyniki. Okej. To rzucam najpierw tymi 2, potem rzucę 2 razy 10. To dla nas będzie 1 i 4. Ojejku. Jedynka z D10. Ojejku. A to jest D8. Nie. Bo moment D10 było, tak? Tak, wynalazł sobie 10. Czy 1 i 4. No teraz rzucamy dla ruiny 2 i wieża 8. No właśnie, i o tym mówiłam. Użyjemy sobie stamina, żeby przerzucić tą kostkę odpowiedzialną za wieżę. Ta wieża nas nie przestraszy, nie damy się przestraszyć tej wieży. Może jest wysoka czy coś, wiecie jak to jest, nie? Rzucamy jeszcze raz z 3. Super rzut. Więc mamy 3. Więc wychodzimy cało z tego zwiedzania wieży. Więc zwiedzamy wieżę i przy okazji znajdujemy coś bardzo wartościowego, jakiś skarb, może jakieś elfickie złoto, coś takiego. Więc skarb jest dla nas i rzucamy dalej, na co tam nas naprowadziła ta wieża.
co mamy w środku wieży. Uwaga. 1, czyli... jest to, widzę, że dużo mają żyć, ale patrol łowców, elfi łowcy, tak? Hunter, łowca elfi. Czyli napotkaliśmy, słuchajcie, na jakichś elfów. Ktoś tu jednak mieszka, więc w wieży okazało się, że są to jacyś elficcy wojownicy. Dobrze, patrol elfów łowców, już starożytne ruiny odchodzą w niepamięć, teraz jesteśmy w wieży, teraz tu się dzieje cała akcja. Oni mają siłę 8, całkiem sporo, nie powiem. No i powiem wam teraz, że no coś bardzo niesamowitego, bo pewnie się wkurzyli, że ich okradamy, słuchajcie, no nic dziwnego, to ich własność. Na pewno weźmiemy nasz ostry patyk. I może tą pochodnię, co mamy ze sobą, tak? No bo pochodnia jest też dobrym sposobem. Niby to hunterzy, nie wiem co oni mają za broń, ale może jakieś takie bardziej pułapki czy coś takiego, tak? Więc rzucamy 10 i 8, a my, tak samo chyba jak my 6, dobra. Czyli ja to rzucę dla siebie. Ojejku. 6 i 2 do 8 i do 10 tutaj. 8 i 3. No dobrze. Nie za fajnie. Czy chcemy wziąć marynarza? Do tej 6 chyba średnio. Myślę, że zrobimy sobie przerzut tej naszej broni, bo broń jest za ile miała? Broń miała 10, czyli jest szansa, że zrobimy więcej niż 8. Wtedy możemy wziąć marynarza. Czyli zróbmy sobie przerzut. Stamina nasza tutaj, coraz mniej energii mamy, ale dajemy jeszcze radę na przerzuty. I rzucamy sobie tutaj za maczugę jeszcze raz 6. To jest w sumie, słuchajcie, to samo. To 6. No dobra, czyli po prostu pierwsza runda 1-0 dla elfów. Elfy dają nam bęcki. 2 obrażenia dostajemy. Wytrzymałość spada. No lecimy dalej, rzucamy jeszcze raz. Znowu my pierwsi, 10 i 6. 10, fajnie, bo jest 10, zobaczcie. Jest 10 na maksa nasz ostry patyk ostry się przydał do 3 z pochodni. I tu mamy 10 i 8, czy to. I fajnie, bo mamy 2 i 4, czyli super, bo tutaj z tego mamy 6, tak? Czyli 6 punktów zadajemy obrażeń. Oni nam trochę zdali, ale my z podwójną siłą, czyli tu zostaną 2, nie, 6, czyli 2. Oni z podwójną siłą, my z podwójną siłą zaatakowaliśmy. Super, bardzo fajnie. Kolejna runda, czyli znowu 10 i 6 rzucamy. 8 i 5, fajnie. 8 i 5, czyli prawie 2 maksy. I tutaj 8 i 10. 10 i 5, tak, 8, 10, 5 i 10 mają. O kurczaki pieczone, niedobrze. Robię przerzut, wiecie, robię przerzut dla kości wrogiej, tej elfickiej. Trochę dużo zużywamy tej staminy, ale trzeba z nimi wygrać, tak? Inaczej się nie da. 10 przerzucamy na 10. O ludzie, no dobrze, to dostajemy bęcki znowu. Znowu 2 ataku. Między naszą 8 a 10 jest 2, więc 2 dostajemy bęcki. No i rzucam jeszcze raz 6 i 10, 1 i 5, tak? 1 i 5 do 6 i 2, ale ja biorę chłopa ze sobą i pokonujemy ich już teraz, czy nie? Nie pokonamy ich, o kurczaczki. No ale dobra, w każdym razie nie dostaniemy, że tak powiem, w nos. Biorę marynarza, dodaję do 5 2, mamy 7 do 6, czyli oni nie wygrają, a wręcz tracą zdrowie. Musimy jeszcze tylko obrażenie jedno im zadać i będziemy w domu, że tak powiem. Mam nadzieję, że to... Mam nadzieję, że to ostatni rzut, ale chyba nie. 2, 4.
i 6. 6, 2. To jest 6 na 10. No trudno, bierzemy to na klatę. Bierzemy na klatę te 2 obrażenia. Mamy jeszcze trochę. Nie wiem, czy do końca przygody nam starczy zdrowia, ale zobaczymy. No dobra, rzucamy jeszcze raz. Okej. 1 i 2. Ojejku. 1 i 2 do 8 i 5. 5 i 8. Nie wiem jakim cudem, no ale robię chyba ten przerzut, no bo strasznie dużo. Robię przerzut tej 10. Zużywam energię na to i rzucamy 7 do 8 nie jest źle. O, i biorę marynarza, takie combo małe, biorę marynarza, jeszcze mamy trochę tych marynarzy, no zostało biedni marynarze, jeszcze 4, czyli połowa już jest wyczerpana, nie ma siły. I akurat wychodzimy, słuchajcie, na 0 z tymi elfami, nie jest źle. Okej, czyli dostajemy skarb za nich. Tutaj, że pokonaliśmy dzielnie, wojownicy dzielni. No i idziemy dalej, zobaczymy co tam się dzieje dalej. Okej. Rzucam kostką. 6. O, to przejdziemy się trochę. Czyli od elfów 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? 1, 2, 3. Od elfów 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Mamy runy. Nazwijmy to, że będą to tajemnicze runy, więc możemy je przeczytać. Plus one nam dadzą jakieś coś wartościowego, może jakiś ukryty skarb, jest jakaś skrytka, czy coś takiego. Jak nam się uda, to będziemy mieli skarb z tej historyjki. Dobrze, no to co tu może? Na pewno myśliciel. Myśliciel na pewno, bo to nawet bardzo pasuje. I narzędzia? Narzędzia? Siła i zwinność raczej nie, bo to bardziej umysłowo. Może narzędzia jakoś pomogą coś zmierzyć, policzyć, odliczyć. Czyli to i to dla nas i 2 ósemki dla przygody. Dobra, rzucamy. 3 i 4. Powiedziałabym, że tak średnio. I 2 razy rzucamy D8. No to 5, już jest więcej i 5, czyli 2 razy 5. Ale ja biorę sobie bystrego, najbardziej z moich bystrych marynarzy. Biorę sobie tego bystrzejszego, bardziej bystrego marynarza i dodajemy sobie do 6, czyli przebijamy jednym, czyli jest super. Czyli udało nam się odczytać tajemnicze runy i powiedzmy, że nagle wysnuł się jakiś taki statua, jakiś taki posążek złoty, więc dostajemy kolejny skarb do łupów naszych. I lecimy dalej, co tu się dzieje. 1. Możemy to rozłożyć jako słona woda w kałuży, na przykład słona kałuża i wijące się winorośle. Czyli powiedzmy, otacza nas taka, nie wiem, piękna natura. Być może też zachwycamy się nią, zwracamy na nią uwagę, tak? Okej, tak to opisałam, słona sadzawka i wijące się winogrona, no bo to są winogrona, takie pnącza winogrona. Myślę, że weźmiemy do tego narzędzia, koniecznie narzędzia, bo to jest winogrona, to jest roślina, trzeba tym jakoś uciąć, podciąć, tak? I być może, nie wiem, zwinność, żeby jakoś tak, chyba że może myśliciela. Być może tego właśnie myśliciela ze względu na to, że zastanawiamy się nad tym pięknem i to nas interesuje, tak? Że to zwróciliśmy na to uwagę. To weźmy sobie to narzędzia i myśliciel. Versus 6 i 8 dla przygody. Dla nas będzie, o ale fajnie, zobaczcie, 12 i 3. Chyba to zgłębiliśmy całą tą naturę. 8, tak to jest 8, tak, 8, czyli 2 i 4. No to bezsprzecznie w ogóle udało nam się to
6. I od razu wchodzimy na jakiś, w międzyczasie podziwiamy sobie tą piękną naturę, otoczenie, gdy coś się dzieje. Nagle zostajemy otoczeni przez małą armię elfów. To są takie dzikie elfy, wyglądają bardzo surowo i tak wiecie, strasznie. Nie są to takie delikatne, filigranowe elfy. Grożą nam bronią i zabierają nas do takiego większego budynku, w którym siedzi jakiś super elf, tak? Ich pewnie jakiś szef. Mówi generalnie, że podejmą decyzję w ich sprawie i nagle zostajemy ogłuszeni. Kiedy się budzimy, jesteśmy związani do jakiejś dziwnej części wyspy i coś dużego się zbliża. I w międzyczasie jesteśmy związani, coś się zbliża, mamy tutaj taki obowiązkowy punkt, obowiązkową przeszkodę. Musimy się uwolnić, więc to napiszę tak tutaj, że uwolnienie z więzów. Myślę, że z więzów koniecznie narzędzia i siła i to jest nasza podstawa chyba. Narzędzie i siła. Więc rzucamy sobie narzędzia i siła. Ojejku, gorszych rzutów to chyba nie było. 1 do 1 versus tutaj i 12. Uwolnienie się z więzów bardzo trudne. 6 i 6. 1 do 1 i 6 do 6. Czy to według was nie jest? Czy jest według was fair? Bierzemy sobie przerzut oczywiście, bo nie ma co marynarze męczyć, skoro tak nic nie zdołamy. Bierzemy sobie przerzut tej zwinności, czyli 8, może coś fajnego będzie, zobaczymy. 7, na farcie, 7 czy 1 w 7. Udało nam się z pewną tam dozą staminy uwolnić się z więzów. Teraz tu jest coś takiego, jeżeli uwolniliśmy się z więzów, przechodzimy do 2, czyli tak jakby idziemy 2 do przodu. Jeżeli nie, to musimy 1 do przodu, że tak omijamy to, czy idziemy tu, czyli ucieczka do dżungli, tak? To jest taki podpunkt. Przy tym teraz jesteśmy obowiązkowego, musieliśmy do tego wejść, no bo jakbyśmy pewnie się nie uwolnili, to byśmy walczyli z tym dziwnym ptaszyskiem, bo to było napisane, że to było ptaszysko, jakiś wielki ptak z dziwnymi zębami, taki dziwna taka kreatura. Ja będę sobie tutaj pisać, na tym, więc piszemy sobie kolejną rzecz. Myślę, że tutaj bardzo dobrą sprawą będzie siła, siła i zwinność, bo tak naprawdę bieganie to siła i zwinność. Uciekanie przy okazji jakiejś przeszkody, więc 2 razy 8, tak? 2 razy 8 dla nas, a tutaj mamy 12 i 8, czyli 8 rzucę tutaj. 8, wow, 8 i 2. 8 i 2 versus 2 i 12. Gdzie to 12? Dobra, tu. 8. Czyli mamy remis i w tym wypadku remisu te kości, które zostały, czyli rzucamy generalnie naszą 8 i ich 12. Zobaczymy, co teraz ten remis, co się rozstrzygnie. I mamy 1. My 1, oni 12, więc zdecydowana przegrana. Robię przerzut. Muszę te przerzuty zacząć oszczędzać. 1 to przecież 11 obrażeń, trochę dużo jak na 11 obrażeń, prawda? Robimy przerzut. Koniecznie. Zostało nam raz, 2, 3, 4, 6 przerzutów. Nie za dużo, ale muszę chociaż zmniejszyć trochę ten wynik. 7, 7, czyli 7 do 12 dostajemy 5 obrażeń. Auć. 5 obrażeń, coraz bardziej wyczerpani, coraz mniej sił i wytrzymali coraz mniej. 2, 3, 4 i 5. Super. Super. No dobra. Ale jakimś cudem po objanie uciekamy do dżungli. Co się dalej dzieje? Co dalej się dzieje? Rzucamy na następne wydarzenie. Co my tu mamy? 6. To biegniemy daleko żeśmy pobiegli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Słuchajcie, wbiegliśmy z tego rozpędu i z tego biegania, wbiegliśmy w kujące pokrzywy.
Więc jesteśmy bardzo obolali i też spowolnieni przez to, że właśnie biegliśmy jakieś takie kujące pokrzywy, tak? Mam nadzieję, że wybiegliśmy sobie w miarę daleko, żeby uciec od ptaka. Więc biegamy w pokrzywy. No myślę, że tutaj zdecydowanie co nam pomoże, to nasze lecznicze ziółka, tak? Lecznicze zioła i być może nie wynalazca, no bo musimy coś z tego wyklecić, z tych ziółek może jakoś tak pomyśleć, jakiś taki pomysł nowy, coś, jakieś takie nową rzecz w tym momencie. Tak mi się wydaje, że to byłby dobry pomysł. Czyli 10 i szóstka zioła, tutaj versus 2 ósemki. Ok. Zobaczymy, co tu mamy. 4, no dużo to tu nie ma. 4 i 4, trochę tak średnio. Do 2 razy 8, tak? 7 i 8, no 7 i 8. Robimy przerzut, czy bierzemy 4 na klatę. Nie, zrobimy przerzut, bo jak ta będzie mniej niż 4, to i tak weźmiemy 4. Dobra, bierzemy przerzut sobie te dziesiątki. Przerzut, naszą energię trzeba zużyć. Więc rzucamy na przerzut. 10! O kurczę, dobrze. Jest 10, więc nic nas tutaj nie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, jak to mówią. I udało nam się przebiec przez te pokrzywy jakimś cudem. Ok, na ten moment będziemy kończyć. Myślę, że w następnym już odcinku, materiale z tej gry będziemy kończyć, bo zostało nam tylko to i tutaj ten fragment, więc już jesteśmy praktycznie większej części niż połowa, czyli takie 2/3 myślę, że już przyszliśmy. Także dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa! Cześć!